nie będzie takiej sytuacji, że kupujecie jakiś sekator, przez miesiąc jesteście z niego zadowoleni, czy przez pierwszy sezon jesteście z niego zadowoleni, a potem ciągle jesteście na niego źli, bo on ciągle nie pracuje tak jak trzeba, tak? Szukałem alternatywy dla sekatorów Felco, ponieważ sekatory Felco zaczęły cenowo po prostu odlatywać w kosmos. Nikt nie zwraca uwagi, że oprócz ostrzenia sekatorów są jeszcze inne bardzo ważne elementy, które wpływają na trwałość sekatora, no i na to, jak się tym sekatorem pracuje. Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Robi się coraz cieplej, wiosna coraz bliżej, a wiosną robimy co? Używamy sekatorów, nie tylko do cięcia róż, do wielu innych rzeczy. I dzisiaj chciałem Wam dać taki krótki poradnik, jakie są 4 najważniejsze kroki do tego, żeby Wasz sekator zawsze działał poprawnie i żeby praca nim była przyjemnością. Zanim zaczniemy, to chcę Wam powiedzieć, że nie ma tutaj żadnego lokowania produktów. Wszystko, co zobaczycie na tym filmie, zostało kupione przeze mnie, jest moją własnością i nikt mi nie zapłacił, nie mam z nikim żadnej współpracy. Myślę, że w dzisiejszych czasach warto na początku takiego filmu to podkreślić. Ale o co chodzi? Wielu z Was używa sekatorów i wiem z doświadczenia, że większość z Was zawsze ma jakiś problem z sekatorem. A to nie jest odpowiednio ostry, a to się zacina, a to się rozlatuje. I często pytacie mnie, jaki sekator kupić. Ale ja uważam, że problem leży gdzie indziej. Owszem, sekator powinien być dobrany do tego, do czego go używacie. Inny sekator jest do cięcia cienkich pędów, inny sekator będzie do cięcia grubych pędów. Ale są 4 rzeczy, które te wszystkie sekatory, które tutaj widzicie, łącznie począwszy od elektrycznego sekatora, przez takie duże sekatory, które zresztą bardzo polecam, aż po najmniejsze sekatory, wszystkie sekatory dotyczą te elementy, o których będę mówił. Można by powiedzieć, że ten odcinek powinien się nazywać prawidłowa konserwacja sekatora albo eksploatacja sekatora. I o co chodzi? Zobaczcie, mam tutaj nowy sekator, którym uwielbiam pracować. Uwielbiam pracować, to jest akurat Felco 13. To jest mój ulubiony sekator i potem Wam wyjaśnię, dlaczego najbardziej z wszystkich sekatorów, jakie kiedykolwiek używałem, lubię używać tego sekatora. Gancnówka wyjęta z pudełka i takim sekatorem tnie się idealnie. On chodzi super. Ale nawet taki sekator po jakimś czasie zaczyna ciąć coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej. I często nie jest to wina tego, że nie ostrzycie sekatora albo że źle ostrzycie sekator. Przyczyny leżą gdzie indziej. I bez względu na to, czy mówimy o takim sekatorze, czy mówimy o takim sekatorze, czy mówimy o sekatorze elektrycznym, ta przyczyna jest często ta sama. Więc zaczynamy od pierwszej, moim zdaniem najważniejszej rzeczy, o której często zapominacie, wiele osób zapomina, a która jest moim zdaniem niezbędna do tego, żeby sekator prawidłowo działał, prawidłowo ciął. Wielu z Was może powiedzieć, że najważniejszą rzeczą, jeśli chodzi o obsługę sekatora, jest jego regularne czyszczenie. I owszem, jest w tym dużo prawdy, ale jest jeszcze jedna ważna rzecz. Zobaczcie tutaj z bliska. Jeżeli wezmę ten nowy sekator, to on chodzi idealnie. Nawet słychać, słyszycie ten taki charakterystyczny dźwięk w momencie, kiedy on się domyka. To oznacza, że sekator chodzi dość ciasno, ostrze ociera o przeciwostrze, ostrze ociera o przeciwostrze i nie ma tutaj żadnego luzu, tak? I wtedy sekator tnie super. Ale po jakimś czasie staje się coś takiego, i tutaj mam taki przykład, znalazłem taki sekator tutaj u siebie, który jest przykładem tego, jak nie powinien wyglądać sekator. Po pierwsze, jest on brudny, ale to możemy mu na razie wybaczyć. Mówimy o czymś innym. Najważniejszą rzeczą, na którą chcę Wam zwrócić uwagę, to zobaczcie, ten sekator jest cały luźny. On
chodzi. I wtedy, choćby nie wiem co było, choćby nie wiem jak ostre było to ostrze, bo to ostre jest ostre, to on nie będzie ciął dobrze. Nie będzie ciął dobrze. Więc pierwszą rzeczą, którą moim zdaniem bardzo, bardzo musicie pilnować, to jest to, żeby odpowiednio wcześnie sprawdzać, czy sekator nie ma luzu. Jeśli taki luz jest, to należy go po prostu zlikwidować. W różnych sekatorach jest to różnie rozwiązane. Tutaj jest to troszkę inaczej rozwiązane. Tu mamy taką śrubę. I ja powiem szczerze, że za takim rozwiązaniem nie do końca przepadam. Zaraz wam potem wyjaśnię dlaczego. W sekatorach Felko jest to zrobione w ten sposób. Ten element, tutaj te dwie śruby, odpowiadają za kasowanie luzu, tak? Ale też, żeby nie było, że jestem jakimś hiperfanem Felko, też uważam, że jest tu pewien problem i zaraz wam go pokażę. Teraz właśnie chcę sobie zlikwidować ten luz, tak? On jest tak duży, że ja w zasadzie, teraz akurat tego nie zrobię, ale przed chwilą tak było, że mogłem to zrobić prawie że w palcach. O, zobaczcie, tą śrubę tą nakrętkę ja sobie mogę w palcach odkręcić. Prawie że w palcach, o. Żeby to zrobić prawidłowo, ja muszę w pierwszej kolejności odkręcić tą śrubę, tak? Odkręcić tutaj ten element, który trzyma mi to koło zębate, tak? I tutaj dochodzimy do tego pierwszego elementu, który powoduje, że w tych sekatorach Felko nie wszystko jest tak, jak ja bym chciał. Tu akurat mam kluczyk 7, a tu powinna być 8. Oryginalnie Felko dodaje coś takiego. Tylko że jak wam przyjdzie to odkręcić, to życzę powodzenia. Mało kto ma tyle siły, żeby móc to swobodnie zrobić. Ja teraz sobie... No, udało się. Widzicie? I to jest moim zdaniem największa wada sekatorów Felko, że te śruby, one są, bardzo często się obrabiają, jeżeli używacie zwykłych kluczy do odkręcenia tych śrub. Tak? Moja taka sugestia, jeżeli potem skręcacie już sekator po serwisie, to nie dokręcajcie tego zwykłymi kluczami, tylko właśnie tym i wtedy nie dokręcicie go za mocno, bo potem jest duży problem z odkręceniem tego. Jeżeli to już mamy odkręcone, to możemy w ten sposób odkręcać, ale to jest też przewidziane do tego, w ten sposób możecie sobie to odkręcać, tak? Tu jest, zaraz wam wyjdzie tutaj jeszcze jeden problem, duży, akurat w tym momencie tego sekatora. Nie wiem, czy ja będę miał części do tego, zaraz sprawdzę, ponieważ tutaj mamy już zepsuty ten śrubunek. Zobaczcie, po pierwsze mamy tutaj całkowicie suche to wszystko. Ta nakrętka być może jest jeszcze dobra, ale ta śruba jest tutaj obrobiona. Ten gwint już jest wytarty i dlatego ten sekator się luzuje. Poczekajcie chwilę, zaraz zobaczę, czy mam taką część. I zobaczcie, to jest przyczyna, dla której najbardziej lubię sekatory Felko. Wszystko możecie sobie dokupić. Wszystko możecie sobie dokupić, każdy element, ostrze, przeciwostrze, sprężyny, cały zestaw, zamki, wszystko można dokupić. To jest super sprawa, ale mój problem polega na tym, że akurat tej śruby, której szukam, mam taką śrubę, ale ona nie jest od tego modelu, troszeczkę się różni, więc dzisiaj nie naprawię tego sekatora. Dzisiaj go nie naprawię. On będzie musiał poczekać, aż sobie dokupię tą część. Ale chcę wam zwrócić uwagę, jak strasznie ważne jest to, żeby właśnie dbać
o to kasowanie luzu, o to dokręcanie regularnie, żeby nie dopuścić. Dlaczego tak się stało? Nie dlatego, że ten element w sekatorach Felko jest jakiś słaby, wadliwy, czy po prostu jakoś ekstremalnie często się psuje. W życiu zdarzyło mi się może 2 razy, to jest ten drugi raz. I przyczyna tego zniszczenia tej śruby jest właśnie taka, że nie było na bieżąco kasowane luzu. Po prostu, jeżeli sekator złapie luz i w pewnym momencie zaczyna pracować w taki sposób, to te siły działające na ten gwint robią się coraz większe i dużo łatwiej jest ten gwint zniszczyć, tak? Czyli pierwsza część, o którą chciałem wam powiedzieć, to jest regularne sprawdzanie, czy sekator nie ma luzu. I to dotyczy każdego sekatora, tak? Druga rzecz to jest dbanie o sprężynę. Ta sprężyna, jeżeli zobaczycie, to będzie nasz przykładowy sekator, jak nie powinien wyglądać sekator. Jak zobaczycie, jak ta sprężyna chodzi, to już widać, że ona tutaj, w tym miejscu, inaczej chodzi niż powinna. I jeszcze ktoś, kto pracuje tym sekatorem i nie zwróci na to uwagi, nie spojrzy, to nie zauważy, że dzieje się coś złego. Tutaj tego nie ma. Tutaj chodzi właściwie, tak? Tak, dla uporządkowania. To jest Felko 2, najbardziej popularny sekator Felko, za którym ja, szczerze mówiąc, nie przepadam. A to jest Felko 100. Wielu z was pytało wcześniej, we wcześniejszych filmach o ten sekator. To jest świetny sekator, ja go też bardzo lubię, z tego względu, że jest to sekator ten trzymający, tak? Ale bardzo łatwo go można, jeżeli macie taki sekator i chcecie robić wiosenne cięcie, to ten element przytrzymywujący przeszkadza w pracy, dlatego że mamy twarde pędy i jeżeli je przycinamy, to one nam się blokują między tymi 2 elementami. I ja tutaj mam po prostu odkręcony ten element, który przytrzymuje pędy, więc ten sekator w tym momencie działa jak każdy zwykły sekator. Dobrze, wracamy do tego tematu. Punkt drugi. Punkt drugi to sprężyna. W sekatorach możecie mieć 2 rodzaje sprężyn. Albo taka właśnie sprężyna z takiej taśmy zrobiona, najczęściej występuje właśnie w sekatorach, lub ostatnio też pojawiają się sekatory z taką sprężyną. I jeżeli taka typowa sprężyna, moim zdaniem praktycznie nie wymaga żadnej konserwacji, dlatego że i brud stąd się łatwo wysypie, nie trzeba tego smarować, to ta sprężyna właśnie tego typu wymaga konserwacji. Ona nie lubi pracować na sucho, a nie daj Boże, jak dostanie się tam piasek, a często się tam dostaje piasek, szczególnie teraz przy wiosennym cięciu, kiedy będziemy operować dość nisko ziemi, wycinać pędy przy ziemi, to tutaj się może dostać piasek. Więc po pierwsze, najważniejsze, żeby ona była wyczyszczona z piasku, sucha i dość regularnie smarowana. W ten sposób. Jeżeli będziecie pilnować tego regularnego smarowania, to sekator dużo dłużej wytrzyma. Ta sprężyna praktycznie może przeżyć wasze całe użytkowanie i nie będzie z nią żadnego problemu. Czyli to jest druga rzecz, dbanie o sprężynę. Trzecia rzecz to jest dbanie o czystość. Dbanie o czystość, zobaczcie, tutaj mamy sekator, który jest po prostu brudny. W zależności od tego, co robicie, ten brud może mieć formę albo różnych soków, które się odkładają, zasychają. Tutaj mamy ziemię, jakieś. Najprawdopodobniej ktoś ściął tym korzenie róż, na których była ziemia, i to się po prostu tutaj obrało. Ja nie jestem zwolennikiem mycia sekatoru pod bieżącą wodą. Czasem trzeba to zrobić, tak? Ale ja uważam, że najlepiej po prostu czyścić sekator na sucho. W ten sposób szczotką drucianą możecie oczyścić i ostrze, i przeciwostrze. I w większości przypadków możecie też używać takiej zwykłej szczoteczki do mycia rąk.
nie musi być szczotka druciana, ale jeżeli macie brud zaschnięty, trudny do wyczyszczenia, to szczotka druciana się przydaje. Czasem też po tym, jak sekator wam zamoknie, albo go umyjecie wodą i odłożycie gdzieś, on dostanie lekko gdzieś rdzy. Zobaczcie, tutaj widać takie elementy lekko zardzewiałe. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że został wypłukany z tego miejsca smar. Został wypłukany z tego miejsca smar i wtedy najlepiej by było ten sekator cały też rozkręcić, wyczyścić i nasmarować. Ale nawet zrobienie czegoś takiego, co ja robię, zobaczcie, na szybko, zajmuje mi to minutę. I zobaczcie, po minucie takiego czyszczenia mam sekator przygotowany do smarowania, tak? Przygotowany do smarowania. Czyli mamy tak, pilnowanie, pierwsza część to jest pilnowanie tego skręcenia, żeby nie było luzu. Druga rzecz to jest czyszczenie sekatora, najlepiej na sucho moim zdaniem, a jeżeli robicie to na mokro, to najlepiej go wytrzeć, żeby on wysechł, żeby nie zostawić go mokrego, bo takie różne rzeczy się będą działy, plus wypłukujecie smar. Trzecia rzecz to jest smarowanie. A czwartą rzeczą jest ta sprężyna, o której mówiłem. Czyli teraz to smarowanie. Możecie używać różnego rodzaju smarów. Często używacie WD-40, tylko że WD-40 tak naprawdę nie jest smarem. On może spowodować, że sekator wam będzie przez chwilę luźniej chodził, nie będzie skrzypiał, ale on bardzo szybko odparowywuje i nie ma tych właściwości smarujących dobrze. Ja, powiem szczerze, używałem dwóch smarów. Jeden smar to jest taki smar bardziej trwały, gęstszy, i drugi smar to jest taki smar półpłynny. Tutaj mam akurat jakiś smar syntetyczny do łańcuchów, ale najfajniej mi się sprawdził taki smar w sprayu firmy Infaco. Infaco w ogóle produkuje fenomenalne sekatory elektryczne, których używają w sadach. Moim zdaniem najlepsze sekatory, jakie istnieją, bardzo drogie. Ale produkuje też właśnie taki smar, który jest dedykowany tamtym sekatorom, ale można go używać też do innych sekatorów. On ma bardzo fajną konsystencję. Łatwo się go aplikuje i dosyć długo trzyma. To jest troszkę taki, powiedzmy, zamiennik podobny, więc możecie to zrobić w ten sposób. Z tej strony. Tak jak mówię, to jest takie smarowanie na szybko. Najlepiej raz na jakiś czas rozkręcić sekator i wysmarować go tak jak trzeba. Natomiast jest to dużo lepszy smar niż WD-40. On po prostu smaruje. Jeżeli będziecie używać regularnie, możecie używać tylko czegoś takiego, ale ja jestem też zwolennikiem używania gęstego smaru wtedy, kiedy rozkręcicie śrubunek, tak jak tutaj miałem rozkręcone, wyczyścicie wszystko i zanim skręcicie, to najlepiej wszystkie elementy posmarować tego typu smarem. To nie musi być smar Felko, to może być smar, jakikolwiek smar odpowiednio gęsty. I smarowanie to jest kolejna rzecz. Czyli zobaczcie, mówiliśmy o 4 elementach i w ogóle nie poruszyłem tematu ostrzenia. Dlatego, że ostrzenie to jest zupełnie inna kwestia. O ostrzeniu sekatora jest już na naszym kanale odcinek, który obejrzało już prawie 200 000 osób. Jest moim zdaniem dosyć dobrze wytłumaczone to, o co chodzi w ostrzeniu sekatorów, jak to robić. A tutaj mówię wam o takich rzeczach, o których najczęściej się nie mówi, a które mają kolosalne znaczenie do tego, jak sekator będzie pracował nie tylko tej wiosny, ale kolejnej przez wiele lat. Pierwsze, skręcacie sekator, żeby nie dostał luzu. To jest moim zdaniem kluczowa sprawa, nawet ważniejsza od ostrzenia. Tak? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, dbacie o sprężynę, żeby, jeżeli macie tego typu sprężynę, żeby ona była ciągle nasmarowana. Trzecia rzecz, dbacie o czystość sekatora, tak, żeby był czysty, ale żeby nie był mokry, żebyście go nie zostawiali mokrego. I czwarta rzecz, regularnie smarujcie sekator. Jak będziecie robić te 4 rzeczy plus ostrzyć go tak jak trzeba, to
gwarantuję Wam, że sekatory będą Wam służyć długo, długo i nie będzie takiej sytuacji, że kupujecie jakiś sekator, przez miesiąc jesteście z niego zadowoleni, czy przez pierwszy sezon jesteście z niego zadowoleni, a potem ciągle jesteście na niego źli, bo on ciągle nie pracuje tak jak trzeba, tak? Jeśli jeszcze chcecie jakieś odcinki o sekatorach, to pomyślałem, że możemy zrobić odcinki o sekatorach elektrycznych. Powiem Wam, czym się kieruję wybierając sekator elektryczny, jakie mają wady, jakie zalety, które z tych tańszych sekatorów elektrycznych bym polecił. To jest jedna rzecz, sekatory elektryczne. Druga rzecz, dalej wiele osób zadaje mi pytanie, jaki sekator wybrać do konkretnego zadania. I tutaj też mógłbym Wam zrobić odcinek, gdzie ja nie dam Wam odpowiedzi, jaki dla Was jest najlepszy sekator, ale mogę wziąć te sekatory, które ja do tej pory używałem, czy używam i mówić, co w nich lubię, czego w nich nie lubię, jakie ma wady, jakie ma zalety. Tak jak powiedziałem Wam, Felko moim zdaniem największą zaletą jest to, że ma dostęp do części bardzo łatwy. Te części są dostępne bezproblemowo i zamawiacie i na drugi dzień czy na trzeci dzień części są u Was. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, i jeszcze powiem Wam jedną rzecz. Ostatnio szukałem alternatywy dla sekatorów Felko, ponieważ sekatory Felko zaczęły cenowo po prostu odlatywać w kosmos. Więc sobie pomyślałem, spróbuję poszukać jakichś takich sekatorów, które byłyby zbliżone jakościowo do sekatorów Felko, a byłyby tańsze. I powiem Wam, wcale nie jest to takie proste. Tutaj mamy sekator Alpen. I Alpen to jest firma, która należy do tej samej grupy kapitałowej, w której jest Felko. Czyli można powiedzieć, że jest to takie tańsze Felko, ale to jest nowy sekator, ja go jeszcze nie używałem, ale już widzę w nim pewne rzeczy, które mnie się mniej podobają i widzę przewagę Felko nad takim sekatorem. Jeżeli chcecie odcinki o tym, żebym to rozwinął tę myśl, to dajcie znać w komentarzach, zrobimy taki odcinek i poopowiadamy o różnych sekatorach, wadach i zaletach, do czego są dobre, do czego nie są dobre, komu co polecić. I tak jak powiedziałem, będzie to moje subiektywne spojrzenie na sekatory, ale nie sponsorowane przez nikogo. Czyli to, co ja używając sekatorów przez wiele, wiele lat, zauważyłem, co mnie denerwuje. Tak jak już Wam powiedziałem, denerwuje mnie w sekatorach Felko pewne rzeczy, możemy to rozwinąć. Także na dzisiaj to tyle. Chciałem, żebyście mieli taki odcinek o tym, jak dbać o sekatory, bo najczęściej mówi się o tym, który sekator jest lepszy w tych filmikach w internecie, który jest gorszy, jak ostrzyć sekatory, ale nikt nie zwraca uwagi, że oprócz ostrzenia sekatorów są jeszcze inne bardzo ważne elementy, które wpływają na trwałość sekatora, no i na to, jak się tym sekatorem pracuje. Także na dzisiaj to tyle. Ja za chwilę biorę ten sekator, wezmę też i ten sekator i zacznę ciąć pierwsze cięcie wiosenne i z tego też zrobię filmik i zobaczycie, od czego ja zaczynam cięcie, a będzie to jak gdyby nowy sposób cięcia, którego jeszcze na tym kanale nie pokazywałem. Także śledźcie, subskrybujcie, włączajcie sobie powiadomienie i oglądajcie, bo za chwilę kolejne ciekawe filmy. Do zobaczenia.